Jacuszki muszą jechać po deptaku i ludzi gonić. Tylko, że ludzi nie widać No nie widać, bo wszyscy uciekli z strachu. przed Peugeotem. To jest Taka mało znana marka we Tak. Francji. To jest postrach Dzikiego Zachodu. Patrzcie, dojeżdżamy z następny deptak. To mogę temu Ty zabrać. weź tego po francusku, co Ja gada. uczę się cały czas, Mary. No, po francusku. Zobaczcie, i co tu się dzieje? Kogo tu widzimy? Operacja Dynamo 2. A na niej Mary. Na taśmy Jacuszek zakupił magnes z operacji Dynamo, w sumie operacja Dynamo 3 już, że tak powiem. I jesteśmy teraz na plaży w Dunkierce. Bo tam już jest morze. Normandzkie. Crazy Travel podrabia z Francji. Serdecznie! Serdecznie. Nie wiem, czy słychać, bo strasznie wieje tutaj. Nawet dron nie biega już. Nic nie biega, ale widoki są obłędne. Tak jest. Zobacz, to jest największe molo świata. Ono prawie dosięga wybrzeże Anglii. Na trasie ze Świnoujścia do naszego domu w Hiszpanii zawsze staramy się zaplanować tę zlegi tak, aby coś zwiedzić. Pierwszym przystankiem tym razem była Dunkierka. To trzeci co do wielkości port we Francji. Samo słowo Dunkierka po francusku oznacza kościół na wydmach. Większość ludzi na pewno słyszało o tym mieście w związku z operacją Dynamo z 1940 roku w czasów II wojny światowej. W dosyć pochmurny wrześniowy wieczór, pomimo wielu poleceń związanych z architekturą tego miasta, na mnie nie zrobiło wrażenia. To nie moja bajka. Dzwonnica z XV wieku, wpisana na listę UNESCO, niestety była czynna tylko do XVII, więc nie zdążyliśmy się na nią wdrapać. Zdecydowanie najlepiej wspominam spacer po wiecznej plaży następnego dnia. Wrzesień, pogoda jak widać. Pochmurno, ale nie jest zimno. Ważne, że nie pada. Takie fajne busiki, że mogą sobie tutaj na wózku wjechać. Albo balkoniku. O, proszę pan, jak ładnie rączkę podaje. I pani sobie na platformie bez problemu wejdzie. Fajny pomysł. Sam kościół nad Wydmach, czyli kościół świętego Elei, o tyle jest ciekawą budowlą, ponieważ zbudowany jest z piaskowca. Ale ciekawe jest o tyle to dla mnie, że ołtarz jakby jest może nie w centralnym punkcie, ale zobacz, krzesełka są na przykład jeszcze za takie małe kapliczki za ołtarzem. U nas raczej to się nie zdarza. Zawsze jest... Muzeum Marines. Na pewno lepiej to by wszystko wyglądało, jakby słoneczko świeciło. Port jachtowy Dunkierka. Jak ktoś ma ochotę na kurację odmładzającą,
pływać wśród meduz, to zapraszamy do Dunkierki. Jest tego trochę tutaj. Jak hodowla to wygląda. Ale musi być woda ciepła chyba, zobacz, ale jeszcze żyją, normalnie, spoko. Rusza się tam. Jesteśmy teraz na plaży w Dunkierce. Tutaj w roku 40 XX wieku miała miejsce operacja Dynamo, gdzie siły brytyjskie ewakuowały 340 000 żołnierzy belgijskich, francuskich, kanadyjskich, trochę polskich, francuskich. Udało się to dzięki temu, że była silna mgła. Dunkierka była broniona przez 40 000 żołnierzy, którzy później dostali się do niewoli. No i zostawili na plaży około 60 kilka tysięcy pojazdów wojskowych różnej marki, różnego przeznaczenia. Szkoda, że trafiliśmy w taką pogodę. No, aby nie padało, ale jak gdyby było słonecznie, to zostalibyśmy dłużej na tej plaży, bo jest piękna, naprawdę szeroka, ładna plaża. Woda, zobaczcie, nawet z chmurkami też Taka turkusowa, fajny kolorek. ładny kolor. Mamy tam. No i co jeszcze będę wam powiedzieć? O, jest napis. Jest napis i teraz jeszcze Jacuszek Wam dokończy tu historię. Wojsko angielskie, francuskie zostawiło tutaj 60 kilka tysięcy pojazdów wojskowych różnego rodzaju, w tym 2,5 tysiąca dział i kilkaset tysięcy sztuk amunicji różnego rodzaju również. Także Niemcy byli, że tak powiem, zarobieni. A oprócz tego Adolf, nie wiadomo czemu ogólnie, bo to tajemnica II wojny światowej, wstrzymał operację pancerną i wojska pancerne nie brały udziału w zdobyciu Dunkierki, co przyczyniło się do tego, że udała się ewakuacja. Oprócz tego wybuchnął bardzo wielki zbiornik paliwa i wiatr wiał w stronę Niemiec i ciężko było zatopić te okręty, ale oprócz tego udało się Niemcom z 800 zatopić 200. I możecie na te klify autem wjechać też. Nie, jak powiecie, że jesteście od Crazy Trail with Mary i Jacuszek. No, pomyliłeś się. To wtedy są jeszcze loty helikopterem i balonem. Za darmo. Tylko trzeba z helikoptera do balonu skoczyć. Tylko musicie się powołać na nasz kanał. Tam już jest morze. Normandzkie teraz. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Skręć w prawo, następnie dotrzesz do... Miejscowość Normandii, że tak powiem, z francuska Ypres. Bardzo malownicza, blisko. Są tu klify znane na cały świat. Za chwilę pojedziemy też na klify przy miejscowości Ertra. Da. I wioseczka taka malutka, bardzo przyjemna. Jest morze normandzkie. Klif, zobaczycie zaraz. Chwilę. A to jest, tak jak powiedziałam, to jest mała miejscowość Możemy zejść, nie? Ypres. Bardzo klimatyczna. Jak ktoś będzie w Normandii nad Morzem Normandzkim, polecam, żeby się podjechać sobie,
przy okazji, jak będziecie oglądali klify przy Itrada. Plaża kamienista. Podobno, tak wyczytałam, że są tu gdzieś jakieś chaty zrobione przez rybaków z łódek czy kutrów, ale no niestety nie znalazłam informacji, gdzie to się znajduje. Chodź Mary, zobacz, to jest największe molo świata. Ono prawie dosięga wybrzeże Anglii. No bo jest teraz jest przypływ, a jak jest odpływ. Dojechaliśmy już do klifów Itrada, również w Normandii. Są to słynne białe wapienne formacje skalne. Najbardziej rozpoznawalne są naturalne łuki, w tym łuk Aval. Turyści mogą zwiedzić klify spacerując ścieżkami wzdłuż ich krawędzi, zachowując oczywiście bezpieczną odległość. Klify mogą osiągać wysokość od 70 do aż 90 metrów. Byliśmy tylko przejazdem w kierunku Rouen, więc nie mieliśmy czasu na spacer ścieżkami wzdłuż krawędzi, a zależało nam bardzo, żeby zobaczyć ogrody Jardin Itrada. W tle widoczny łuk Aval, który był inspiracją dla wielu malarzy. Ceny biletów do ogrodu widoczne na filmie. Dorosłe osoby około 13 €, dzieci do 7 lat za darmo. Zwiedzanie zajęło nam około godziny. Jest to rzeźbiony, eksperymentalny ogród krajobrazowy z widokiem na kanał La Manche. Łączy on sztukę współczesną ze wspaniałymi widokami na wybrzeże i morze. Claude Monet był jego inspiracją, ale nie był jego twórcą. Ogród został odnowiony w 2016 roku przez Aleksandra Grifko. Jego kompozycja to rośliny, rzeźby, zielone kaskady, łuki z cisów. Jest tego około 150 000. Czy warto? Ocencie sami. Nam bardzo się podoba.
Specjalnie dla Mary wbiłem w drzewo nad ludzką siłą taką śrubę i zrobiłem z niej pozytywkę dla Mary. I to jest muzyczka. O, teraz kręcę i leci wszystko. A jak? O, taki romantyczny nasz Jacuszek. Jeszcze nakręcimy. Jeszcze nakręcimy. To już by się mogła słuchać do północy teraz. Ale tu romantycznie, jak wichrowe wzgórza. Tak, nie wiem czy ładnie, bo nie byłam, ale tak mi się właśnie kojarzą wichrowe wzgórza, jak to. I wiaterek jest, wam dzisiaj powiem, podobny. No tam na pewno na wichrowych wzgórzach nie było takich klifów niesamowitych. Dobrze, jesteśmy na tej samej wysokości. Widziałem, że tu ludzie se selfie robili, ale... Jak kiedyś będziecie tutaj dłużej niż my, mamy tylko na trasie do Rouen. Nie wiem czy słychać, bo strasznie wieje. To tutaj są trasy, gdzie możecie sobie pochodzić. Najdłuższa, z tego czytałam, to nawet 18 km, ale jest też taka 7-8 km i można obserwować jeszcze inne klify. My tylko byliśmy w tej głównej miejscowości, tu gdzie jest ogród botaniczny. Przed chwilą byliśmy w tym ogrodzie i obok ogrodu jest tutaj też taki widok niesamowity. Co? Aparat może wyrwać. No, ale my tu jesteśmy, zobaczcie, zobaczcie. Dobra, trzymam bardzo mocno teraz. Dobra, Jacoszek. mam Mary. Tutaj. Crazy Travel pozdrawia z Francji, Serdecznie. serdecznie. Las serdecznie. Nie wiem czy słychać, bo strasznie wieje tutaj. Nawet dron nie biega już. Nic nie biega, ale widoki są obłędne. Tak jest. Ale widoki, zobaczcie. Przywiózł te kamery do ręki. Jacuszek mama mówi, że mam wyrwać, tak, wyrwie mi z ręki kamerę, wiecie? Ale zobaczcie, tam możecie chodzić sobie u góry, ale dzisiaj wieje. Ale szkoda, że tak krótko. Zobacz, tam są trasy i można sobie chodzić wzdłuż tych klipów. Powiem wam, że wichura jest naprawdę straszna. A tak trzeba ostrożnie tu chodzić. Zobaczcie, też macie tam przepiękny łuk. Jest niesamowity. Jest pięknie, a Jacuszek się boi, zobaczcie, tu przyjść. Mówi, że mam w sobie kamerkę do ręki przywiązać. Ale jest czad wam powiem, jest niesamowicie. I tam jeszcze. Fajnie, że tu przyjechaliśmy, naprawdę super. Super. W takich okolicznościach przyrody. Z Jacuszkiem sobie tu pijemy szampańskoje. Za 6000 euro. Tak, La Champagne, zobaczcie, z La Aldi, I z Lapatik. La Patik chyba. I klify. Widoczek jest przedni, tylko trochę głowę urywa. Jest wesoło, oni chyba też piją tego samego szampana co my. Jest bardzo wesoło, tak. Jacuszki muszą jechać po deptaku i ludzi gonić. Tylko, że ludzi nie widać No nie widać, bo wszyscy uciekli z strachu. przed Peugeotem. To jest Taka mało znana marka we Tak. Francji. To jest postrach Dzikiego Zachodu. Patrzcie, dojeżdżamy z następny deptak. To mogę temu zabrać. Weź tego po francusku, co Ja gada. uczę się cały czas, Mary. No, po francusku? Tak, właśnie się uczę. Już się naumiałem wszystkiego. No, ale tutaj tłumy. Tu my, no. Wszyscy uciekli. Jacuszka zobaczyli, że jeździ Peugeotem, to 20 minut max można dostać.
Ale my zapłaciliśmy ile? Za 4,50. 4,50 euro Za za półtorej półtorej godziny. godziny, ale byliśmy dwie No, przy tych oszukaliśmy klifach. ich Troszkę trochę. ich oszukaliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że tutaj ktoś latał i to Chociaż sprawdzał. powiem ci, że Nie wiem, tutaj jest bezpłatny A i tutaj jest po lewej, bliziutko po lewej. Ale nie ma miejsca, mieliśmy miejsce w sumie. No i trochę zamówiliśmy z No. woźniakiem, bo Bo to w sumie trzeba nie było daleko. Nie no, parę kroków. Także jak będziecie kiedyś w centrum, Tu przy biurze obsługi turystów. O. jest tam bezpłatny, możecie sobie stanąć. O Jezu. Bo to było naprawdę od tych klifów, właściwie od plaży parę kroków. Żegnamy się już z klifami w Normandii, które zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do następnej części i już z Rouen. Crazy Travel with Mary. Mary. I Jacuszek. Witają. Witają z Rouen, stolicy Normandii. I